Siema, ja jestem Jakub, znany także jako Tocztoszok i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Skoków w Przeszłość. I dzisiaj zajmiemy się absolutnie kultowym albumem. Klasyk klasyków, początek początków, proszę Państwa. Będzie to album grupy Celtic Frost, Morbid Tales. Zapraszam do oglądania. Wydany w listopadzie 1984 roku w Europie przez Noise, a w Stanach przez Metal Blade. Nagrany między 8 a 15 października 1984 w Shade Studio w Berlinie. Wyprodukowany przez Toma Warriora i Martina Eina we współpracy z Karlem Ulrikiem Walterbachem oraz Hurstem Müllerem. Także dziś, proszę Państwa, na warsztat bierzemy debiutanckie wydawnictwo szwajcarskiego Celtic Frost, Morbid Tales. Ale najpierw należałoby zacząć od kontekstu historycznego. Także Celtic Frost narodziło się, jak dobrze wiemy, w 1984, kiedy to wokalisto-gitarzysta Tom Warrior oraz basista Martin Eric Ein rozwiązali zespół Hellhammer i niedługo potem założyli Celtic Frost. Oni też wraz z sesyjnym perkusistą Steve'em Priestleym nagrali ten oto album, Morbid Tales. U nas w Europie pierwotnie wydany jako epka, w Stanach zaś jako płyta studyjna. Jaka jest różnica? O tym zaraz powiem. Ale dobra. Celtic Frost to kapela, której chyba nikomu przedstawiać nie trzeba, bowiem jest to jeden z najbardziej znanych zespołów pierwszej fali black metalu. U boku takich kapel jak np. Bathory, Venom, Merciful Fate itd. itd. Celtic Frost uważa się, że było zespołem, który wpłynął absolutnie na całą ekstremę, zarówno black metal, jak i death metal. I jest w tym, jakby nie patrzeć, dużo prawdy, bowiem dużo zespołów ekstremalnych się inspirowało Celtic Frost. W tym też właśnie epką Morbid Tales. No, przypomnijmy, że taki Fenris z Dark Throne jako inspirację dla albumu Panzerfaust wskazał m.in. właśnie Morbid Tales Celtic Frost. Ale dobra, po kolei. Jaką muzykę mamy przede wszystkim na tymże albumie? Bo trzeba pamiętać, że pierwsza fala black metalu to jeszcze nie był ten black metal, który dzisiaj znamy jako muzyka, bo ten to się dopiero narodził w latach 90. w Skandynawii. Otóż zespoły pierwszej fali black metalu charakteryzowały się tym, że zwykle były to jakieś surowsze, cięższe zespoły metalowe, które zawierały jakieś elementy, które stały się później charakterystyczne dla black metalu. Na przykład teksty powiązane z satanizmem, Venom, niedopracowana produkcja, jedynka Bathory na przykład, czy nawet Image. Tu się kłania Image Kinga Diamonda z Merciful Fate. No i Celtic Frost muzycznie można powiedzieć, że na tym albumie gra thrash metal, choć też pewne naleciałości nawet trochę surowszej muzyki, która wtedy dopiero raczkowała, się tu znajdą. Ale przeważnie jest to muzyka szybka, agresywna, ciężka i mocna. Tak więc na pewno jest to album ciężki i w dużej mierze też szybki, ale znalazło się też miejsce na parę wolniejszych numerów. Doskonałym przykładem będzie genialny moim zdaniem Procreation of the Wicked. Moim zdaniem bezapelacyjnie jeden z najlepszych numerów na tejże płycie. Wolny, ciężki, mocarny, wszystko gra. Da się grać jednocześnie szybko, trashowo i nieco wolniej? Jak widać, da się. Blind.
Jest jeszcze jedna rzecz, która się rzuca w ucho podczas słuchania tego albumu. To jest brzmienie i produkcja. Proszę Państwa, Morbid Tales, jak na owe czasy, ma rewelacyjne brzmienie. Jest to nie tylko ponadczasowy album, jeśli chodzi o muzykę na nim zawartą, co też jeśli chodzi o brzmienie i produkcję. No, rewelacja jak na owe czasy. Zwłaszcza jak się porówna to z co niektórymi innymi albumami wydanymi w tym okresie. Tak więc coś się ukazało w 1984 roku z takiej muzyki. A więc ukazał się wtedy chociażby debiut Batory, nazwany po prostu Batory. Wyszła także epka Destruction, Sentence of Death. No i omawiany przeze mnie jakiś czas temu album Running Wild, Gates to Purgatory. Wychodzi także drugi pełniak duńskiego Merciful Fate, Don't Break the Oath. Jak i też kolejny Venom, czyli At War with Satan, kolejny szatan. No i epka Slayera, Haunting the Chapel. Więc jakby tak popatrzeć, to poza nielicznymi wyjątkami, Merciful Fate chociażby, no to co niektóre z tych albumów nie miały jakiejś rewelacyjnej produkcji. Ale dobra, jest jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, mianowicie jaka jest różnica między wersją europejską a amerykańską. No bo z jakiegoś powodu w Europie ten album został wydany tylko jako epka, a w Stanach jako płyta studyjna. Otóż różnicą między tymi dwiema wersjami było to, że w Stanach pojawiły się dwa dodatkowe utwory. A dokładniej mówiąc Dethroned Emperor i tytułowy Morbid Tales. Wydaje mi się, że jest to jedyny taki przypadek, kiedy to jakiś album został w jednej części świata wydany jako, powiedzmy, epka, a w innej części świata jako pełna płyta, ze względu na zawarte dodatkowe utwory. Przynajmniej nie kojarzy mi się, żeby kiedyś indziej takie coś miało miejsce. Jeśli się mylę, to proszę o sprostowanie. No, ale muszę przyznać jedno, że te utwory, które pojawiły się na wersji amerykańskiej, to jest po prostu mistrzostwo. Ja bym powiedział, że są to wręcz najlepsze utwory na tej epce. Zarówno Dethroned Emperor, jak i tytułowy Morbid Tales. Stały się one wręcz jednymi z najpopularniejszych utworów Celtic Frost, zwłaszcza Dethroned Emperor. Te numery dwa także pojawiły się na wydanej rok później epce Emperor's Return, a wraz z nimi trzy premierowe kawałki. Swoją drogą Emperor's Return też świetna epka. Nie dziwi się, czemu takie zespoły black metalowe ze Skandynawii czerpały garściami inspiracji od Celtic Frost. Między innymi wspomniany przeze mnie Darkthrone, bądź też Mayhem. Bo jak dobrze wiemy, to zanim było Celtic Frost, to było Hellhammer, a od twórczości Hellhammera co niektórzy członkowie Mayhem przyjęli swoje pseudonimy. No a taki Euronymous, jak wiemy, był fanem Celtic Frost. Nawet znana chyba każdemu Sepultura też czerpała inspiracji od Celtic Frost właśnie. Tak, ogólnie rzecz biorąc, to myślę, że gdyby trzeba było wymienić takie top 5 najważniejszych zespołów w historii metalu, no to myślę, że Celtic Frost by się tam załapało bez najmniejszego problemu. A jakby trzeba było wymienić top 5 najważniejszych zespołów ekstremalnego metalu, no to myślę, że miejsce pierwsze zająłby Celtic Frost właśnie. Legenda tego zespołu wciąż jest żywa i myślę, że ludzie do dziś się inspirują tym zespołem, bo był to zespół wielki, ponadczasowy, niepowtarzalny bym wręcz powiedział. I Morbid Tales jest dowodem ich ponadczasowości i tego, jak genialny był to zespół.
No dobra, to cóż ostatecznie mogę powiedzieć? Ja powiem tak. Morbid Tales to jedna z najbardziej ponadczasowych płyt w metalu w ogóle. I jest to album moim zdaniem genialny. Jest to bezapelacyjnie jedna z najważniejszych płyt w historii całego metalu i wstyd jest nie znać tego albumu, jak i tego zespołu. Bo to jest absolutny geniusz pod każdym względem. Także jeśli jakimś cudem ktoś jeszcze tego albumu nie zna, no to wyłączcie ten filmik i idźcie słuchać Morbid Tales. Teraz, już. Dla mnie osobiście jest to jeden z najlepszych albumów Celtic Frost, do którego bardzo chętnie wracam. 10 na 10. No i to ode mnie na dziś na tyle, tak więc mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, suba, napiszcie jakiś komentarz. No i co? To by było na tyle. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!